Dzień dobry, cześć, witam Was moi mili widzowie bardzo serdecznie. Po ostatniej, dość długiej 200-kilometrowej wycieczce w końcu przyszła pora na tak zwaną odrobinę relaksu. A korzystając z faktu, że nadmorska Velostrada jest jeszcze w trybie przedsezonowym, to postanowiłem sprawdzić, jak to w praktyce wygląda na najbardziej dogęszczonym odcinku Wybrzeża Bałtyku, na pewno najbardziej w zachodniopomorskim dogęszczonym, a może i na całym polskim wybrzeżu. Sprawdzimy na pewno, czy jeździ nadmorska wąskotorówka. Zobaczymy, czy do latarni w Niechorzu ustawia się już kolejka od samego rana. Oraz na pewno zajrzymy do tak zwanej typowej smażalni w Pobierowie. Sprawdzić, czy ceny już ścinają z nóg. No i przede wszystkim sprawdzimy, czy po majówce, a jeszcze przed czerwcem, przed wakacjami, ruch na R10 na Velobaltice jest już nie do wytrzymania. Zapraszam na wspólną, tym razem totalnie relaksacyjną, niespełna 50-kilometrową wycieczkę rowerową po wybrzeżu. Ale zacznijmy od czegoś kompletnie nowego. Tym razem podjedźmy pociągiem do Trzebiatowa, skąd spróbujemy się dostać do Pogorzelicy, częściowo skracając sobie, moim zdaniem, nieco monotonny odcinek nadmorskiej drogi rowerowej z Mrzeżyna do Pogorzelicy. I zanim wyruszymy w drogę, zatrzymajmy się na chwilę na rynku w Trzebiatowie, bo tu zadziała się kiedyś historia drobna, ale taka bardzo charakterystyczna. A mianowicie jest to historia słonia. Otóż około 1630 roku na Ceylonie urodziła się słonica Hansken, która wkrótce trafiła jako podarunek na dwór króla Holandii. Ten jednak, niezbyt zachwycony, przekazał ją kuzynowi, a ten z kolei odsprzedał do wędrownego cyrku, który z tak egzotyczną atrakcją przemierzał potem Europę wzdłuż i wszerz. W 1639 cyrk ów odwiedził również Trzebiatów, a słonica tak zapadła mieszkańcom w pamięć, iż fakt ten odnotował pastor z Sarbii, pisząc: jesienią tego roku oprowadzono po okolicy niezmiernie wielkiego słonia, który dał się również widzieć w Trzebiatowie. Bóg da, że te niespotykane zwierzęta nie przyniosą naszej ojczyźnie nic groźnego. Z centrum Trzebiatowa pomogą nam wyjechać znaki kierujące na drogę wojewódzką 102 na Międzyzdroje lub też ślad GPS, do którego link znajdziecie oczywiście w opisie do tego filmu. Wzdłuż 102 powstała nowa droga rowerowa, chyba w zeszłym roku. I droga ta biegnie razem z wojewódzką do miejscowości Zapolice, gdzie nowy przebieg 102 poprowadzono jako obwodnicę wsi Konarzewo, Rogozina i Zapolice właśnie. I tutaj odbijemy od tego śladu drogą płytową, taką jumbową, już na północ, poprzez pola w stronę nadmorskiego lasu z R10 Velobaltiką właśnie. Ostatni niecały kilometr przed dołączeniem do szlaku rowerowego to już jest taki garbaty szuterek i po około 10 kilometrach od stacji kolejowej w Trzebiatowie dojeżdżamy do R10, akurat przy takiej całkiem przyjemnej wjazce odpoczynkowej. Na odcinku Velobaltiki między Mrzeżynem i Pogorzelicą, można powiedzieć zazwyczaj wręcz zatłoczonym w wakacje, nie spotykamy nikogo. Trochę spodziewałem się, że będzie dość luźno, ale prawdę mówiąc chyba nie aż tak.
Nadmorska kolej wąskotorowa ruszyła w tym sezonie już 24 kwietnia. Zgodnie z wiosennym rozkładem jazdy z Pogorzelicy mamy 6 kursów od 10:45 do 17:45, tak mniej więcej co 2 godziny. Bilet normalny kosztuje 38 zł, a rower to dodatkowa opłata 17 zł. Z dziećmi musicie pokombinować już z biletami rodzinnymi. Całe potrzebne info możecie znaleźć na stronie kolej.rewal.pl. Do Niechorza wiedzie już bardzo wygodny asfalt, ale za przystankiem wąskotorówki Pogorzelica-Sandra, a dokładniej za mostkiem na rzeczce o wdzięcznej nazwie Liwskie Ujście, warto na chwilę sobie zrobić małą przerwę na chwilę, żeby rozprostować kości i zajrzeć nad jezioro Liwia Łuża. Mamy tu całkiem spory pomost, a i samo jezioro jest całkiem spore, a do tego przynajmniej teraz mało kto tu jeszcze zagląda. W samym Niechorzu warto też na chwilę zrezygnować z głównej trasy i odbić w stronę zejścia na plażę opatrzonego numerem 8. Mamy tutaj takie małe molo z dogodnym dojazdem, co zwłaszcza jeszcze tak przedsezonowo nie zmęczy nas to jakoś tak specjalnie, a i widoczek ciekawy oraz prawdę mówiąc wydaje mi się, że jest to jedyne molo w okolicy. No a jak już jesteśmy przy widokach, to nie sposób przejść lub przejechać obojętnie obok latarni morskiej w Niechorzu. Ta XIX-wieczna budowla została tylko nieznacznie uszkodzona w trakcie II wojny światowej. Właściwie to układ optyczny został tylko trafiony pociskiem artyleryjskim. Udało się również w porę rozminować obiekt, dzięki czemu dzisiaj możemy zwiedzać i podziwiać widoki z oryginalnej wieży z 1866 roku. I definitywnie warto to zrobić przed wakacjami, gdyż nawet w taki pomajówkowy weekend w okolicach godzin dopiero co południowych już zaczynało brakować miejsca do zaparkowania rowerem. No ale trzeba przyznać, że warunki na tych nawet najbardziej z reguły zatłoczonych fragmentach deptako-szlaku rowerowego, no to zaraz po majówce były bardzo dobre. W Rewalu większość, jakby to powiedzieć, filigranowej ulicy Klifowej była przejezdna i dopiero na ostatnich metrach przed placem Wielorybów pojawiał się jakiś taki ruch. No ale dobra,
atrakcje atrakcjami, ale pora chyba już na jakiś obiadek. Po drodze do najważniejszego punktu w Trzęsaczu dominują kawki i gofry. A w jednym, jedynym miejscu, tutaj miejscu restauracyjnym, no jest tak pusto, że aż trochę strach. No to może tylko foteczka, wiadomo, z ruiną z Trzęsacza. Jedziemy dalej na poszukiwania. Następna miejscowość na naszym szlaku to Pustkowo. Ewidentnie widać, że majówka była silnym impulsem, żeby biznesy jednorazowo otworzyć i Pustkowo ze swoim nieco kameralnym klimatem wyczekuje już do wakacji. Więc ewidentnie musimy się przemieścić dalej do najbardziej gwarnego miasteczka na naszym dzisiejszym szlaku. A tym najbardziej gwarnym miejscem jest Pobierowo. I chociaż generalnie w porównaniu z miesiącami stricte letnimi to można powiedzieć, że jest tu niemalże pusto, to wiele sklepów jest otwartych i sporo gastronomii także. Co ma też tę swoją zaletę, że na pierwszy rzut oka widać, że w niektórych miejscach siedzą ludzie, siedzą bardziej, czyli w tych miejscach jest dobrze. A do tego tam, gdzie siedzą, zostaje jeszcze sporo miejsca wolnego. Nasze zaufanie wzbudziła smażalnia Dziki Łosoś. Było smacznie, było gdzie zaparkować, a ceny? A to już sami ocencie. Pobierowo sprawia wrażenie najbardziej ożywionego przed sezonem. Zapewne w wakacje będzie, jak zazwyczaj, też jednym z najbardziej zatłoczonych miejsc obok Rewala. Ale w Rewalu to wrażenie chyba jest też spotęgowane przez takie specyficzne ukształtowanie tej części nadmorskiej. Pobierowo natomiast, przynajmniej na pierwszy rzut oka, wygląda na miejscowość, w której zapragnęły się ulokować wszelkie gabarytowe inwestycje. Tak, wraz z tą chyba najsłynniejszą i najbardziej gabarytową. Poturlajmy się zatem pomału jeszcze w stronę Łukęcina. Może jeszcze jakiś mały deserek się trafi po drodze? Łukęcin niestety nie daje zbyt wielkich szans na to. Ale ciekawa rzecz. Pomiędzy mniejszymi miejscowościami i też pewnie trochę w nich samych coraz więcej widać rowerzystów. Tak przynajmniej na tle ogólnych pustek. Wygląda na to, że przy całkiem dobrej pogodzie takie weekendy na przełomie wiosny i lata to rzeczywiście całkiem dobry pomysł, nawet na kilka dni na R10. Na Welostradzie do Dziwnówka jednakże pustki. I teraz kwestia otwarta. Zjeżdżać tutaj już w stronę Kamienia Pomorskiego, żeby dostać się, nie wiem, jakoś do pociągów, czy pocisnąć dalej jeszcze na zachód, żeby obadać na przykład Dziwnów. No, podjedźmy sprawdzić i zerknijmy jeszcze w międzyczasie na Dziwnówek. Może wpadnie jakaś słodycz po drodze. No niestety nie wpadła. Nie wpadła ani w Dziwnówku, co nomen omen jeszcze dziwniejsze, nie wpadła też w Dziwnowie. Dziwnów jakoś taki w ogóle na tle Pobierowa czy nawet Rewala jakiś taki dziwnie przygaszony. Nie to, żebym tęsknił jakoś szczególnie za wakacyjnym rozgardiaszem lub był jakoś szczególnie przygnębiony brakiem gofra, ale jakoś tak w kontekście całej dzisiejszej wycieczki no dziwnie tutaj trochę jest.
A również w kontekście całej naszej dzisiejszej wycieczki trzeba powiedzieć, że Dziwnów to dobre miejsce i na powrót, jeżeli robicie jakąś wycieczkę tam i z powrotem, bo jak się za daleko rozpędzicie, to dojedziecie wyśmienitą R10 na tym odcinku aż do Wisełki. I dobre też miejsce na powrót, na przykład do Kamienia, wracając do Dziwnówka, albo też przez Międzywodzie do Wolina i szlakiem wokół zalewu do Szczecina. Część, jak to złośliwi mówią w tym kierunku, śmieszki rowerowej za Międzywodziem do Unina w stronę Wolina jest niestety w opłakanym stanie, ale cała jest odseparowana od ruchu samochodowego. No i Dziwnów to też bardzo dobre miejsce, żeby się już dzisiaj z wami pożegnać, moi mili widzowie. Dziękuję już za wspólnie spędzony czas dzisiaj razem. Do zobaczenia, do następnego razu. Cześć!